Witajcie w przedostatniej już części grecko-albańskiej przygody. Powoli zbliżamy się do jej końca, jednak zanim tam dotrzemy, czekają nas dwa wyjątkowe miejsca. Udamy się w głąb albańskich gór, gdzie zwiedzimy Blue Eye, czyli źródło rzeki z krystalicznie czystą wodą. A następnie odwiedzimy Giocastre, znaną jako miasto srebrnych dachów. Czas ruszać w drogę. Zaczynamy! Po kolejnym noclegu w Sarandzie wstajemy wcześnie rano i ruszamy w głąb surowej górzystej Albanii. Po krótkiej podróży docieramy do zielonej oazy, gdzie spędzimy poranek przy orzeźwiających wodach Blue Eye. Z parkingu do krystalicznego źródła prowadzi deptak, a cała trasa to około półgodzinny spacer pośród przyrody. Dla tych, co nie mogą, nie chcą lub szukają innych wrażeń, można wybrać przejażdżkę mini pociągiem, a ta przyjemność kosztuje tylko 3 euro. Czemu zrezygnowaliście z pociągu? Bo za szybki jest. Lepszy Dzisiaj hajs. nie jestem nastawiony na takie tutaj prędkości. Wolę spokojnie sobie iść. A widoki? Są oszałamiające. Tak jest. Pięknie. I pojechali. Pierwsza atrakcja na naszym przystanku do Błękitnego Oka, taras widokowy. Piękne źródło, nie? Robi to wrażenie. Z Błękitnym Okiem związana jest legenda, a jedna z jej wersji mówi o gigantycznym wężu, który pożerał dzieci w okolicach Delwiny. Pewnego dnia natknął się on na starca i skazanego na zagładę osła. Wąż chciał pożreć osła, lecz starzec podpalił zwierzę i słomę wokół niego. Wąż połknął płonącego osła, który zaczął go palić od środka. Z bólu potwór zapłakał, a jego oko spadło z góry, tworząc błękitne oko, czyli źródło, które płacze do dziś.
Jak nasze wrażenia? Z mojej strony bardzo dobrze. No ja tam nie widziałem tych 45 metrów głębokości, ale kto wie, może faktycznie tam jest. No ale był odważny, który się kąpał. A tak, jeden chłopak wszedł twardo i się kąpał. Tam mama na niego krzyczała: tylko jak mi zachorujesz, to sam sobie kupisz leki. A tak. Tam już była panika, jak zanurzył głowę. No bo wiecie, tam woda, temperatura 10 stopni. Albo nawet 6. Teraz wracamy do autobusu. Czeka nas przeprawa przez góry. Będziemy się wspinać na 1000 metrów, tam gdzieś na górę. A potem zjeżdżamy na dół do Giocastry. Podróż nie jest długa i dość szybko docieramy do Girocastry. Jednak krajobraz jest tutaj zupełnie odmienny od tego, który widzieliśmy w Grecji czy na wybrzeżu Sarandy. Jest surowy i górski, a osady i pola są rozsiane na zboczach i w dolinach. Wioski i miasteczka wciąż pamiętają dawne czasy, a niemal na każdym kroku można zauważyć schrony i bunkry. Zostały zbudowane za czasów rządów komunistycznych Envera Hodży. Są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego kraju. Od lat 60. do 80. powstało ich około 700 000, co było wynikiem paranoi na temat możliwego ataku z zewnątrz, szczególnie w kontekście zimnej wojny. Albania była skłócona nie tylko z Zachodem czy sąsiednimi krajami, ale również z ZSRR i Układem Warszawskim, z którego wystąpiła w 1968 roku. Po upadku komunizmu wiele bunkrów zostało porzuconych, jednak część z nich jest wykorzystywana na różne sposoby, np. jako magazyny, schroniska dla zwierząt, czy nawet jako miejsca noclegowe dla turystów. Po dotarciu do Girocastry kierujemy się w stronę Starówki. Miasto jest jednym z 2 albańskich miast muzeów, a zawdzięcza to m.in. kamiennym domom, które są pokryte szarymi łupkami. Liczne uliczki są bardzo strome, dlatego też Girocastra jest zwana miastem 1000 schodów. W 2005 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nad miastem góruje stara średniowieczna twierdza rozbudowana przez Turków osmańskich. Niegdyś w podziemiach twierdzy mieściło się więzienie, natomiast teraz pełni funkcję atrakcji turystycznej i muzeum. Jest to miejsce, które koniecznie trzeba zwiedzić, będąc w Girocastrze.
Na tym kończymy zwiedzanie Girocastre, a jeśli podobał Wam się ten film, zapraszamy do dania nam znać poprzez polubienie, subskrypcję i komentarz. Przed nami już ostatni odcinek grecko-albańskiej przygody, a w nim zabierzemy Was do przepięknie położonej Ochrydy w Macedonii Północnej. Będzie to wspaniałe zwieńczenie tej wyjątkowej przygody. Zapraszamy!